Witam Was ponownie. Dzisiaj trochę Wam opowiem o przygotowaniu do wędzenia. Najważniejszym elementem wędzenia oczywiście jest dobre mięso i dobrze zapętlowane. Następnym elementem bardzo ważnym jest dobre drewno, no i porządna wędzarnia. Do wędzarni pójdziemy potem, a w tej chwili Wam ponudzę trochę o drewnie. Drewna u nas, ci panie, dostatek, także z tym nie ma problemu. Właściwie wszystkie drewna nadają się do wędzenia, ale moje ulubione to jest sapote, przepraszam, chico sapote. Oni nazywają to chico sapote, to znaczy małe sapote, bo owoce tego drzewa bardzo przypominają owoce sapoty, a w smaku też są podobne. Następne drzewo to jest guaja. Nawet nie wiem, jak to u nas takiego odpowiednika nie ma. To też jest owocowe, dzikie drzewo. Bardzo smaczne owoce i wspaniałe drewno do palenia. Sapote, chico sapote to jest drewno, ma taki czerwonawy kolor. Tutaj to już ściemniał trochę, bo jest na słońcu, ale jak jest świeży, to jest trochę bardziej żywe. Na Kubie to go nazywają, jak dobrze pamiętam, akana. I te wszystkie lalki i rzeźby, które robią tam Kubańczycy, oprócz czarnych, co są z hebanu, i te czerwone, to te czerwone właśnie są robione z tego drewna. I niektórzy nazywają to drewno też czerwony heban. Jest to naprawdę piękne drewno i do pracy, i do stolarki. Pali się bardzo wolno, daje dym o wspaniałym zapachu, no ale niestety jest bardzo twardy i rąbanie tego drewna wymaga nie tylko sporo pracy, ale i techniki, żeby się po prostu nie zamęczyć. Tutaj wszystkie praktycznie drzewa są bardzo twarde, za wyjątkiem kilku. I takie najtwardsze to jest takie, co nazywają cintok. Jego gęstość jest ponad 1,5 raza tyle suche, ponad 1,5 raza tyle co woda. Co to znaczy? Znaczy to, że suche takie drewno tonie w wodzie jak kamień. A rąbać to, no to jest ciężka sprawa. Oni to nazywają też łamać siekier. Sapote, chico sapote nie ubiega mu wiele, bo z tego co pamiętam dobrze, to gęstość sapote też jest około 1,4 gęstości wody, także jest bardzo ciężkie i trudne do rąbania, ale wspaniałe do wędzenia. Ja nie mam jednego miejsca do rąbania drewna, a to z tego powodu, że gdziekolwiek żeśmy karczowali dżunglę, to tam układałem drewno. Jest ono bardzo ciężkie i naprawdę bez sensu jest nosić te kłody pod wędzarnię, także ja je rąbię tam, gdzie jest układane, a później te kawałki mniejsze przenoszę powoli sobie pod wędzarnię. No to właśnie z rąbaniem tego to jest niezła zabawa. Trzeba mieć też odpowiednie narzędzia. Zwykłą, taką typową siekierą to właściwie nic się nie zdziała. To by trzeba walić chyba ze 30-40 razy, żeby taki przeciętny pieniek rozwalić, i to też nie zawsze.
Do tego potrzebna jest zabawka trochę inna. To jest taka do właśnie łupania pieńków. No jest to bardzo porządne narzędzie, ciężkie. Waży 4 kg. Trzonek ma o długości ponad 1 metra. Także też trzeba się nauczyć tym pracować, bo no niestety, gdyby coś nie tak poszło, to taki ciężar w ruchu i z ostrzem może zrobić poważną krzywdę. I jak ze wszystkim, każde narzędzie, nawet takie proste jak siekiera, musi być prawidłowo używane. Głównie z dwóch powodów. Jeden z bezpieczeństwa, żeby sobie krzywdy nie zrobić, a drugi to ze względu na wydajność, żeby się nie narobić, a dużo zrobić. Także, jak to niektórzy powiadają, odpowiednie rzeczy w nieodpowiednich rękach zachowują się nieodpowiednio, nawet siekiera. Także bierzemy się do tego. Tu pienik muszę, najpierw wam przyniosę, tutaj mam przygotowany taki to niestety wydaje się, że niewielki, ale to jest naprawdę ciężkie i to lepiej rolować niż podnosić. Teraz ustawić sobie trzeba tak, żeby poszukać jakiejś naturalnej szczeliny, według której można to rozwalić. Czasami to trzeba, czasami jest szczęście i się rozwala to za jednym czy dwoma ciosami, a czasami to trzeba dać 5, a nawet 10 uderzeń. Bardzo często zdarzają się tak twarde, że siekiera się po prostu odbija. Ona nawet nie wchodzi w to drewno za pierwszym razem. Nie mam tutaj pieńka do rąbania. Ważne jest, żeby podłoże też było twarde, ale tu mam tą ścieżkę ubitą, także wszystko fajnie. A jak nawet siekiera przeleci tą ścieżkę, wpadnie, to nie jest wielki problem, bo też ten typ siekiery nie musi być ostry. Ona ma rozłamywać, a nie ciąć włókno. Także tu jest głównie chodzi o to, żeby dać odpowiedni impuls i żeby ta inersja tego żelastwa rozbiła to drewno na kawałki. Teraz dla tych, co nie wiedzą, a chcieliby poznać tajniki rąbania drewna, to dam parę takich drobnych, ale bardzo ważnych porad. Przede wszystkim pozycja. Pozycja rąbania drewna to nigdy nie może być pozycja boksera. To nie jest boks. To nie jest to. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, jeżeli by siekiera nie trafiła w pienik albo by się omskła, to natychmiast idzie w nogę. A to są bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Teraz pozycja musi być w rozkroku. Przepraszam na chwilę, bo tu mi idzie Aruma i może mi przewrócić aparat. Aruma, już do budu. Już do budu powiedziałem. Także to musi być rozkrok. Dlaczego też? Jeżeli na przykład ta siekiera by, nie daj Boże, omskła się, to pójdzie też między nogi i bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że zrobi krzywdę. Teraz, żeby też uniknąć w razie omsknięcia tego ruchu siekiery w kierunku naszego ciała, to bardzo ważne jest, żeby skrócić ten dystans ruchu siekiery, żeby ona nie robiła takiego wahadła, tylko w razie jak przekroji drewno, to żeby się wbiła albo w pienik pod tym, albo w ziemię, która jest pod tym pienikiem. Dlatego bardzo się zaleca przed uderzeniem siekierą w pienik obniżyć ciało, przykucnąć. To przykucnięcie ma dwie zalety. Jedno to jest to, że nasze obojczyki są bliżej
bliżej ziemi i wtedy w momencie jak taka siekiera na takim długim trzonku razem z ramionami przetnie pieniek, to ona po prostu nie jest w stanie zrobić tego wahadła, po prostu wbija się w ziemię, bo jest blisko, bo nasze ciało jest blisko ziemi. Druga taka zaleta ważna tego przykucnięcia to jest też nadanie lepszej inersji tego narzędzia. Bo wyobraźcie sobie nasze ciało razem z ramionami i z tą siekierą jak bat. Żeby ten bat ładnie strzelił, to on od samego nadgarstka musi mieć dobry ruch. Żeby on miał ten punkt, żeby miał najwięcej energii, żeby strzelił. I to samo jest z siekierą. Żeby ten punkt miał największą energię, to trzeba mu pomóc nie tylko siłą rąk, bo to siłą rąk tylko co może krzywdę zrobić, ale ruchem całego ciała. I teraz w momencie, jeżeli my mamy tą siekierę w rękach i zrobimy to przykucnięcie, to ta energia idzie w górę naszego ciała i przedostaje się przez nasze ramiona do trzonka siekiery i w tym momencie, ruszając go w dół, łączy się z tą energią kinetyczną samego narzędzia. Także jest to, no trzeba poćwiczyć, ale jest to naprawdę bardzo ważne, bo pomaga bardzo w pracy. Także w tej chwili spróbujemy to rozwalić. Nie wiadomo, czy to mi za pierwszym razem pójdzie, no ale zobaczymy. Jedna bardzo też jest ważna rzecz. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo ciężka siekiera. Ona waży 4 kg. Na takim długim trzonku to jest bardzo ciężko ją podnieść. Także trzeba wziąć ją tu blisko. Ale jeżeli tu mamy ją blisko, to wtedy jest bardzo krótkie ramię do pieńka. A pieniek sobie trzeba ładnie wymierzyć na prostym ramieniu, żeby w niego wcelować. A ta długość ramienia powoduje to, że ta dystancja między naszym obojczykiem a punktem siekiery jest zawsze taka sama. Także chodzi o to, żeby ją podnieść, to trzeba użyć tutaj rękę, trzymać bliżej, żeby sobie pomóc, ale w momencie przesuwania i podnoszenia siekiery należy rękę przesunąć bliżej tego trzonka, żeby nie zmienić tej odległości ustalonej przez naszą pozycję naszego ciała. Także robimy to. Najpierw sobie wymierzam. Ok. Także widzicie, za pierwszym razem nic, ale widzę, że trochę pękło. Niestety zacięła się. Muszę sobie pomóc innym kawałkiem drewna, żeby to wyjąć. No, dostał mi się kawałek bardzo twardy. No, cholera.
Także jest już mój. Możecie zobaczyć, ten kolor, mimo że jest suchy, to jest dużo bardziej czerwony niż to, które już wyschło na słońcu. Także mniej więcej to tak wygląda. A teraz pójdziemy do wędzarni. A oto moja wędzarnia. Tutaj jest palenisko. Widać popiół bardzo biały. To drewno się bardzo ładnie pali. Jak wspominałem, bardzo ładnie się tli, ma wspaniały zapach dymu. No i trzyma temperaturę bardzo długo. Właściwie tak dobrze rozpalone palenisko to trzyma temperaturę jeszcze przez 3 dni. A na drugi dzień to właśnie tu można wrzucić jeszcze drewienka i się zapalą same. Także tutaj kominy, kanały dymowe to są zrobione ze zwykłych pustaków. Jakoś wytrzymują temperaturę jeszcze. No i to idzie do mojego budyneczku wędzarni. Ta wędzarnia jest spora. Tutaj to właściwie mogę uwędzić całego świniaka. Dlaczego ją robiłem taką dużą? No bo po prostu te robienie wędliny to nie tylko jest dla mnie, ale również jest to po części moja praca, bo jest to w sumie mój jedyny dochód. Robię to mięso i sprzedaję te wędliny. Także jak robię, to robię zawsze 14-15 kg minimum. Także też musi być miejsce. Tutaj mamy, tutaj na dole wchodzi właśnie, wpada dym. To są podpórki do moich wałków na wieszanie mięsa. A tutaj, no to tak, bardzo prosta kontrola temperatury, znaczy kontrola, mierzenie temperatury. A tutaj mam podwójne kominy. Taka lokomotywa dwukominowa. Zrobiłem to ze zwykłej plastikowej rury ściekowej. A te urządzenia tutaj, jak widzicie, to są do kontrolowania przepływu dymu. Wsuwam i zamykam tą przestrzeń. Także proste urządzenie, kontroluje bardzo dobrze przepływ dymu, a przy tym też kontroluje temperaturę, no bo jak za dużo jest, to przymykając trochę przepływ powietrza, nie zasysa tyle temperatury z paleniska. Także palenisko, jak już się dobrze nagrzeje, to tu mam płytę, którą to przykrywam. A tutaj proszę, zrobiłem sobie, oj przepraszam, tutaj sobie zrobiłem taki nasz polski pogrzebacz. No bo takiego czegoś tutaj niestety nie ma. Oni tutaj nie używają. Nie używają ani kominków, nie używają ani kuchni, ani węglowych, ani na drewno. Jeżeli gotują, to gotują na gazie, a ci, co nie mają kuchni gazowej, jeszcze ci ludzie na wsiach, to oni po prostu sobie gotują na drewnie, ale to miejsce gotowania jest bardzo proste. Po prostu układają 3 kamienie, na kamień kładą garki, a pod tym garkiem, między tymi kamieniami, wkładają deszczułki i tym gotują. Bardzo proste, wydajne urządzenie do gotowania. I wiem, że może mi wielu nie uwierzy, ale tu jeszcze masa ludzi tak gotuje na wsiach. I ja też czasami sobie tak robię dla zabawy, bo jest to po prostu łatwe i wygodne. Także to jest właściwie cały element przygotowania sprzętu do wędzenia. A jak będę przygotowywał mięsko,
To na pewno wielu z Was wie, jak się węzi, ale chyba nie zaszkodzi, jak Wam pokażę, jak ja tutaj to robię. Także na dzisiaj to koniec. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.